Sklej model. Witam na moim kanale. Takim oto hasłem zacząłem dzisiejszy odcinek, ponieważ w dzisiejszym odcinku omówię zeszyt z wydawnictwa Sklej Model. Zeszyt to jest numer 4 tego wydawnictwa, kuter amerykańskiej Straży Wybrzeża USC G20. Autorem tego opracowania jest Jerzy Janukowicz. Jest to zarazem i redaktor, i wydawca, i człowiek orkiestra, tak to ujmę, który zajmuje się fajną sprawą. Opracowania bardzo ładne, bardzo fajnie wydane. Jest ich już 23 bodajże. Ja nabyłem tutaj ten 4 numer, ponieważ ten kuterek mi się bardzo spodobał. Wydaje też takie oto zeszyciki z bardzo prostymi modelami, przeznaczonymi dla najmłodszych modelarzy, którzy stawiają pierwsze kroki w modelarstwie, uczą się tego, jak to kleić. Widziałem to na jednym z festiwali, akcja prowadzona specjalnie dla młodzieży. Modele sklejone brały później udział w konkursie, dzieciaki nagrodzone, zadowolone, więcej takich akcji. Tak więc zapraszam na odcinek, omówię, co jest w tym zeszycie. Sklej model. Zeszyt z wycinanką kutra amerykańskiej Straży Wybrzeża USC G20. Skala modelu 1 do 100, stopień trudności z 3 stopni, tu oznaczonych jako 3. Bardzo ładna okładka, render modelu na podstawce, na tle zdjęcia z desantu w Normandii. I tak, otwierając stronę, na pierwszej stronie króciutki, naprawdę króciutki opis, jakby zarys historii tego okrętu. Jest to model kutra, tak jak mówiłem, USC G20, który brał udział w Normandii w 1944 roku, 6 czerwca, w lądowaniu floty inwazyjnej. I to jest wszystko. Na tej stronie mamy opis. Autor tu właściwie opisu składania tego modelu to tu nie ma. Jest tylko jakby przygotowanie modelarza, co musi zgromadzić, co mu będzie potrzebne do budowy tego modelu. Taka legenda oznaczeń na rysunkach do części i przy numeracji części, jak są te poszczególne części oznakowane. To są te krzyżyki, czyli tu trzeba sobie jakby zaznajomić się z tym, jak postępować. Na przykład 2 krzyżyki z gwiazdką, czyli podkleić na karton 0,5 mm, 2 krzyżyki z 2 gwiazdkami, podkleić na 1 mm, no i tak dalej. Coś po prostu, co będzie pomocne modelarzowi przy budowie. Jak mówiłem, że nie ma opisu tekstowego budowy, jest natomiast bardzo dużo rysunków perspektywicznych, pokazujących budowę, poszczególne etapy budowy modelu i poszczególnych części. I tych rysunków jest 110. Naprawdę bardzo dużo, jak na taki mały model, że tak powiem. 110 rysunek, rzut boczny w skali właściwie 1:1 modelu. I bardzo fajnie jest tu pokazana budowa, czyli poszczególne części, gdzie mamy naklejać, jak je sklejać. Są to rzuty tych rysunków, te rysunki fajnie wykonane.
numeracja części, numeracja rysunku i rozłożenie poszczególnych części, jak tu sobie je należy uformować, złożyć, żeby po prostu nam tu powstała coś takiego jak śruba. No właśnie, następna, druga strona to też rysunki. Trzecia strona to z kolei wręgi do przygotowania, do naklejenia na karton. No i tu właśnie mamy oznaczenie tych gwiazdek, czyli grubość kartonu. W tym wypadku oczywiście nie musimy tego przyklejać. Autor tu opracowania poszedł nam jakby na rękę. Przygotowane są cięte laserowo wręgi. Proszę bardzo. I tak jest to do każdego takiego zeszytu. Są też, czyli do każdego zeszytu, modelu w zeszycie, przygotowane są cięte laserowo wręgi. Jest to naprawdę bardzo duże ułatwienie, przyspiesza budowę. Może troszeczkę wygodnictwo, ale naprawdę można tu już sobie ułatwić pracę. Wręgi po prostu ułatwiają to, że są bardziej dokładniejsze, w sensie takim, że tu możemy jakiś błąd popełnić, obciąć tego przy naklejaniu, wycinaniu, troszeczkę obciąć więcej, dodać i później nam się to po prostu nie zgadza na doklejaniu tych segmentów. Oznaczenie, numer wycinanki zgodny z numeracją tutaj przeznaczenia tych elementów. Także naprawdę tu wydawnictwo zadbało też o to i po prostu już jest tu przygotowane to. Otwierając dalej stronę, mamy już elementy dane modelu. Tu akurat jest podkład, poszycie. Także tu jest to ładnie zrobione, ładna kolorystyka. Co mnie zaskoczyło, tu jest pewien, mi tu autor tłumaczył, że tu jest jakiś błąd na tym, dlatego zostały przygotowane jakby druga strona tych samych elementów, aczkolwiek tu zauważyłem, że kolorystyka troszeczkę się różni, tu jest bardziej odcień tej barwy, taki bardziej satynowy i jaśniejszy, bardziej wyrazisty, bym tak nazwał. Natomiast tu jest bardziej w macie chociażby te elementy poszycia. Także możemy sobie tutaj jakby zrobić dwa okręty. Możemy, korzystając na przykład z wręg gotowych, wyciętych laserowo, bądź naklejając sobie i mamy to samo, się powtarza po prostu w tych elementach, w tej tak zwanej drobnicy modelu. Tu jest bardzo dużo małych elementów drobnych, także tam autor na początku zaznacza, że jest to dość model dla bardziej zaawansowanych modelarzy. Tu jest fajnie też lewa strona części pokolorowana, także jeżeli będą części gdzieś nam, powiedzmy, tu już wiem, że to jest element od sterówki, tego kiosku na pokładzie, wewnętrzna część już będzie w formie kolorowej. Nie musimy jej kolorować od wewnątrz. Części, wydaje mi się tu bardzo przejrzyście ponumerowane: A, B, C, zgodność PL, czyli prawa, lewa strona, oznaczenie dość wyraźne, umieszczone, tu nie są jakoś porozrzucane, widzę tylko elementy. Jeżeli jest tutaj przykładowo, mamy elementy 85, czyli te wszystkie elementy, które jakby uzupełnią nam jakiś element zbudowany z tych części 85. Może poszukamy gdzieś na rysunku. O, tu znaleźliśmy z tych części 85
budujemy ten element i poszczególne pokazane te krążki, z które trzeba to zbudować. Ta strona zawiera elementy do przygotowania samodzielnego, czyli są to elementy głównie z drutu, oznaczenia danych elementów S, literką S, sztuk, ile przygotować i rozmiar, czyli średnica, phi danego elementu. Podstawka już do też wykonania naklejenia jest też w opracowaniu ciętym laserowo ta podstawka i tu tylko do naklejenia z tytułem modelu i skalą. Druga strona rysunki, sterówki, mostka, działka. Fajnie to jest rozrysowane, pokazane w poszczególne elementy. Strona czwarta podobnie, no jak mówiłem na wstępie, właśnie jest tu dużo rysunków, które to rysunki pokazują nam kolejność, etapy, jak skleić, jak to wszystko ze sobą połączyć w całość. No i tak to się przedstawia. Tu jest przedostatnia strona, czyli odwrotność okładki. Może tak odwrócę. W zasadzie rzut z góry i z boku w skali, tak mi się wydaje, 1:1 modelu, czyli w takiej wielkości będzie model. I ostatnia strona, tak zwane rendery modelu, czyli już model z surówki wykonany i tutaj są zrobione ładne zdjęcia. Także wydaje mi się, że można też śmiało polecić to wydawnictwo. Niektóre modele są bardziej skomplikowane, niektóre mniej. Cenowo nie jest jakaś straszna cena, także są przystępne ceny. Zapraszam do podzielenia się uwagami, jeżeli ktoś sklejał modele z tego wydawnictwa. Także zapraszam do podzielenia się jakimiś wskazówkami, może dla innych, jak do siebie części pasują. Ale myślę, że jest to dość ładne opracowanie i tu nie będzie żadnych problemów z klejeniem modeli tego wydawnictwa. Zapraszam do subskrybowania, oglądania filmów. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.